Cześć, zapraszam Was dziś na film o pudełku, które dostało drugie życie. Pracę rozpoczynam od oszlifowania całego pudełeczka. Moje pudełko dostałam od koleżanki i jest to opakowanie po ręczniczkach, ale do tej pracy sprawdzi się każde pudełeczko bez wieczka. Całe pudełko maluję na białą farbą akrylową, nie przykładam się jednak zbytnio, dlatego że ten biały kolor posłuży jedynie jako podkład pod tło. Z masy lekkiej tworzę wyciski w kształcie sznureczków i przyklejam je do brzegów pudełeczka. To są stare gałeczki meblowe, posłużą mi jako nóżki. Pracę nad nimi zaczynam od oszlifowania ich, a następnie maluję je podkładem akrylowym, a później białą farbą. Pudełeczko maluję farbami w kolorach miętowym i szaro-niebieskim. Pozwalam im chwileczkę wyschnąć, a następnie wycieram je wilgotną chusteczką.
Grafiki pochodzą z Inspirello, ja kupiłam je w wersji elektronicznej i wydrukowałam na drukarce laserowej, ale wiem, że można też zakupić je w wersji papierowej. Wyrywam sobie z kartki interesujący mnie motyw i przenoszę go na pudełeczko, używając transferu na lakier. Zaczynam od polakierowania grafiki, następnie lakieruję pudełeczko w miejscu, w którym ma się ona znajdować, a potem kolejny raz smaruję grafikę lakierem. Przykładam grafikę do pudełka i dociskam porządnie przez folijkę do dokumentów. Staram się usunąć wszelkie bąbelki powietrza z przestrzeni między kartką papieru a moim pudełkiem, dlatego że jeśli takowe pozostaną, to w tych miejscach transfer się nie uda. Kiedy lakier jest już suchy, spryskuję kartkę wodą i roluję cały papier tak długo, aż nie będę go już czuła pod palcami, a grafika będzie doskonale widoczna. W związku z tym, że pomysł na pudełko pojawił się spontanicznie w momencie, w którym je otrzymałam, zdecydowałam się na transfer techniką na lakier, dlatego że nic innego akurat nie miałam w domu, ale bardzo polecam Wam taki preparat do transferu, który nazywa się PenArt Express Transfer. On znacznie skraca czas pracy i zupełnie niweluje, wyklucza w zasadzie problem bałaganu, który powstaje przy technice, której ja użyłam. Po usunięciu całego papieru zabezpieczam pudełko lakierem. Boki pudełka również ozdobiłam transferem. Ostatecznie wygląda on tak. Pierwsza wersja wyszła tak, super, ale do góry nogami, więc w ruch poszedł papier ścierny. Ostatni etap to doklejenie nóżek do pudełka. Ja doklejam je korzystając z kleju na gorąco. Tutaj widać, że pudełeczko jest już postarzone. No i powoli tradycją staje się to, że w kulminacyjnych momentach zapominam włączyć nagrywanie. Tak też było w tym przypadku. Efekt postarzenia uzyskałam nakładając na pudełko brązową pastę woskową. Użyłam do tego gąbeczki. W kilku miejscach nałożyłam jej więcej, aby efekt postarzenia był bardziej naturalny. Gotowe pudełeczko wygląda tak. Jak zwykle listę wszystkich materiałów, których użyłam do stworzenia projektu, znajdziecie w opisie. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz do klikania w dzwoneczek. Dzięki temu nie umkną Wam nowe filmy na moim kanale.